Bardzo zabawne jest to, że mamy tutaj podpórkę na telefon, gdzie mamy zwykle nawigację, ale niestety w naszej dwójki jest jedna osoba, która mimo, że ma telefon przed praktycznie oczami, nie zwraca na niego uwagi i musimy zawracać. Tak jest. To ja. O kurwa, jaka to jest droga. Tego się nie spodziewałem. Więc robimy próbę numer 1. Teoretycznie powinniśmy wstać o 5:30. Wstaliśmy po 6:00 i dojechaliśmy na pierwszy wodospad, który jest dosyć drogi. Ja nie wiem, co ja mam gadać, ja się wstydzę. Droga wygląda tak, podobno jest 15 minut spacerku. Oceniamy 10 na 10. Nie kąpaliśmy się, bo zaczęło się zbierać dużo ludzi, ale i tak jesteśmy sali mokrzy, bo siła wodospadu jest ogromna. Słoneczko wychodzi, poranki są dosyć chłodne. Podejrzewam, że może być nawet mniej niż 20 stopni, więc kurtka na skuter obowiązkowo, bo dosyć solidnie wieje. Jeszcze jak zbliżamy się do jakichś górskich rejonów, jest cholernie zimno. How many people in waterfall now? About 6? maybe. 6 maybe. Plant coconut, pineapple, banana. Wkładamy kaski. Tutaj przed nami widzimy panią chyba z dzidą, z maczetą. Bardzo częsty obraz tutaj jest tak, że tubylcy chodzą sobie właśnie z maczetami w dłoni. Dobra. Zobaczymy, czy działa, bo poprzednie 3 bankomaty nie chciały nam wypłacić pieniędzy, bo były tylko dla lokalsów. Dla angielskim. Płacamy dzisiaj tylko 500 000 rubli, ponieważ jest weekend i w Revolucie mamy 2% prowizji za każdą transakcję. Należy też pamiętać w bankomatach Indonezji o tym, że często musimy sami poprosić o oddanie karty, bo bankomat sam z siebie jej nie oddaje. Mamy tutaj bank, który jest zamknięty. Praktycznie w każdym miejscu mamy takie kraniki, żeby sobie umyć ręce. To jest papier toaletowy, mydło. Nie wiem, czy to z powodu COVID-a, czy tego, ale fajnie. No, byliśmy bardzo blisko wioski, gdzie znajduje się słynna Handara Gate. Najpierw zobaczymy ją. Jest to po prostu zwykły wjazd na pole golfowe. Lokalsi postawili sobie po prostu budkę i kasują za wejście tam i zrobienie sobie zdjęcia. You wanna take a picture? Yeah? 30,000 per one person. Pożyczyłam sobie skuter od jednego z chłopaków
i zrobiłam sobie zdjęcie pod tą bramą, bo skuter wygląda przekozacko. Zdecydowaliśmy się na nasz Igorek Special. Kosztuje 20 000, jest to dokładnie 5 zł i 72 grosze. Zjedliśmy sobie i teraz lecimy dalej. Znaleźliśmy przewodnika i tak to można sobie teraz spacerować. Na tym wodospadzie widać, że jest trochę więcej ludzi. Mamy nadzieję, że nie za dużo. Wejście kosztowało nas 42 000 rubli za 2 osoby, 15 zł. Coś takiego chyba, no? Wróciliśmy do Ubud i jesteśmy tak totalnie wyrąbani, że nie mamy nawet siły myśleć. Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj lekko ponad 200 km na skuterze. Nie jest to zbyt wygodna opcja. Czujemy to w pośladkach i w sumie to nogach, no bo jednak ta pozycja jest niezbyt wygodna. Klimat panuje tu bardzo fajny, a jest tak głośno dlatego, że siedzimy sobie akurat przy ulicy i po prostu przejeżdża tędy mnóstwo samochodów. A to jest ten skuterek, na którym przejechaliśmy dzisiaj ponad 200 km. Stawiliśmy dzisiaj na meksykańskie żarcie. Jest to pierwsze nielokalne jedzenie na naszym wyjeździe. Jesteśmy już 3 miesiące w podróży i do tej pory żywiliśmy się tylko w lokalnych knajpach. No i zobaczymy. Podobno jest to zarąbista restauracja. No. Persawasan tidak ada. Przyszliśmy sobie na spacer do Monkey Forest. Wojtek mnie wystraszył, że jest wąż, przerażenie w oczach, a tu tylko po prostu fontanna. Mamy mapkę. Najpierw do jaskini chyba idziemy. Cave, tak. Post security. O, to jest miejsce pochówku małp. Funeral. No, bardzo smutne. No. Patrzcie na to. Czuję się nieco przytłoczona tą ilością małp, bo otoczyły nas z każdej strony. Wydają się być łagodne i chyba oswojone, bo w ogóle nie podchodzą do ludzi i nie zwracają na nas uwagi.
tak, na pewno nie wolno łapać kontaktu wzrokowego z małpami, bo wtedy atakują. Nie zaleca się mieć jakichś tam dodatkowych torebek, butelek wody wystających, jakichś błyskotek, najlepiej nie mieć też biżuterii na sobie. Nie wolno w ogóle dotykać małp. To jest chyba huśtawka dla małp, ale spędziliśmy tutaj ponad 3 godziny. Wróciliśmy na mieszkanie. Chyba udało nam się uciec przed deszczem, bo niebo zrobiło się w sekundę czarne. Dobra. Ogarnęłam nam jedzonko, curry ayam na wynos. I to jest hit, bo muszę wam właśnie nagrać, jak to jedzenie nakładam, bo ono jest w worku po prostu. Dobrze, że mamy miseczki, to mogę to chociaż przelać. Czy mi się to w ogóle uda? Wyszło. No, i tak ładnie mamy zapakowane drugie. Ryż, zupka. Ale pachnie znakomicie. No dobra. Smacznego. Wyszłam sobie na krótki spacer i jak zwykle tutaj ulica w ciągu dnia jest po prostu na maksa zawalona autami, skuterami. Ludzie jeżdżą pod prąd. W sumie my też jeździmy pod prąd, żeby było szybciej, bo bardzo dużo tutaj jest uliczek jednokierunkowych. No ale skuter się wszędzie przyciśnie. Wojtek teraz pracuje, a ja poszłam poszukać jakichś owoców może na deser i dowiedzieć się, ile kosztuje pranie, bo musimy zrobić po raz drugi pranie. Pierwsza prania była zbyt droga. I teraz po prostu poszukuję czegoś tańszego, a jak nie, to po prostu będę musiała jutro pojechać poza Ubud i spróbować tam swoich sił. Także trzymajcie kciuki. Centrum miasta to jest główna ulica w Ubud. Teoretycznie są tu chodniki, ale w większości zwykle są zawalone, albo nie ma po prostu miejsca, żeby przejść tym chodnikiem. Wracam do domu, bo jest niesamowicie gorąco. Jedną misję uważam za udaną, ponieważ kupiłam nam owoce. Zrobię nam owsiankę z owocami. To nasz skuter. Wola oczywiście. Ryżkowy. Dobra, idziemy coś zjeść na miasto i kłaczek. I dobra wiadomość jest taka, że udało mi się tego pana wyciągnąć na jedzenie, bo dzisiaj cały dzień siedział w domu. Halo. Przecież oni wiedzą, że ty tam jesteś. Wieczornymi porami można dostrzec tutaj małe gekony, które się nas boją i uciekają. Swego czasu był tutaj też taki wielki gekon, ale on pomieszkał 3 dni i sobie poszedł. I nie wiem, gdzie teraz jest. Nie wrócił już. Idziemy zjeść, ale musimy iść najpierw do bankomatu, bo nie mamy pieniędzy, a nie wszędzie da się płacić kartą. Trochę nam smutno, bo nasza ulubiona pani z lokalnym jedzeniem jest zamknięta już. Pewnie już śpi. Więc
musimy posiłkować się innym jedzeniem i mam nadzieję, że będzie tak samo smacznie. To jest jakiś po prostu kurak. Wzięliśmy sobie kuraka w zestawie z ryżem, z herbatą. Także